Całe życie czytałeś przewodniki turystyczne, nie wiedzą, że wynalazła się pewna hiszpańska 1600 lat temu i do tego była Galicyjką. To jest Paki McFly, kanał, na którym opowiadam wam o hiszpańskich sprawach, starając się zbliżyć do waszej kultury. Tak, dzisiaj przynoszę wam fascynującą i mało znaną historię. Egeria była Hiszpanką, która w 381 roku naszej ery rozpoczęła pielgrzymkę pieszo i na osiołku z rzymskiej Galicji aż do Jerozolimy, odwiedzając po drodze wszystkie święte miejsca, jakie mogła. Odwiedziła grób święty Jezusa, Golgotę, dotarła do grobów niektórych apostołów, takich jak Jan, odwiedziła miejsca, przez które przechodził Mojżesz i gdzie zdarzały się główne cuda. Weszła na górę Synai, górę Boga. Mówimy tu o ponad 5000 kilometrów przebitych przez 3 lata nieustannej pielgrzymki. Ale prawda jest taka, że nie było to wtedy niczym niezwykłym. Od kiedy cesarz Konstantyn zalegalizował chrześcijaństwo w 313 roku naszej ery, pielgrzymowanie do miejsc świętych stało się dość popularne wśród kobiet z dobrej rodziny. Sama matka Konstantyna, święta Helena, była pierwsza osoba, która odwiedziła miejsca związane z życiem Jezusa i mówi się, że to ona odkryła prawdziwy krzyż Chrystusa i grób święty. Ten precedens sprawił, że pielgrzymki kobiet weszły z modą, choć nie wiem, czy któraś wyruszyła z tak daleka jak Egeria naprawdę. Wyjątkowość Egerii polega na tym, że postanowiła wszystko opisać. To, co widziała, jak wyglądały ludzie, których spotykała po drodze, pisała w formie listów kierowanych do swoich domine et sorores. Kim dokładnie były te kobiety, to kolejna zagadka Egerii. Może jakaś wspólnota religijna, może po prostu jej najbliższe przyjaciółki i siostry, nie wiemy. Ale wyraźnie, że bardzo kochała. A jeśli zastanawiacie się, jakiego przewodnika używała, żeby orientować się w tych odległych miejscach, jej przewodnikiem była Biblia. Bo Egeria nie była tylko niezwykłą podróżniczką. Jest pierwszą hiszpańską pisarką, o której mamy pozwięcone informacje i prawdopodobnie jedną z pierwszych pisarek na świecie. Pomyślcie o tym przez chwilę. 1600 lat temu. I jak kobieta mogła dokonać takiej sztuki w IV wieku? Żeby to zrozumieć, trzeba spojrzeć na dokładny moment, w którym żyła. W 313 roku cesarz Konstantyn podpisał edykt mediolański, kończąc wieki prześladowań chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim. A w 380, zaledwie rok przed tym, jak Egeria wyruszyła w drogę, cesarz Teodosiusz, też Hiszpan, nawiasem mówiąc, ogłosił chrześcijaństwo religią oficjalną cesarstwa. Pielgrzymi nie ryzykowali już życia dla swojej wiary. Wręcz przeciwnie, cesarstwo ich chroniło. I nie tylko to. Dzięki Pax Romana porządek utrzymywał się na wszystkich terytoriach cesarstwa. Jego obywatele od Galicji aż po Jerozolimę znajdowali się pod ochroną armii rzymskiej, a łącząc wszystkie te terytoria sieć dróg brukowanych, które były osiemnymi autostradami umożliwiającymi podróżowanie z jednego końca znanego świata na drugi z łatwością nie do pomyślenia jak i wcześniej, bo Rzym zbudował coś więcej niż drogi. Zbudował wspólny świat, wspólny język, łacinę, z której narodził się wieki później hiszpański, portugalski, francuski, włoski i rumuński. System prawa, który do dziś stanowi podstawę zachodniego porządku prawnego, sposób rozumienia miasta, inżynierii, kultury, a to wszystko Rzym zaczerpnął z kolei od Grecji, bo imperia,
kiedy działają dobrze, nie tylko podbijają, one też przekazują. Hiszpania bardzo wiele zawdzięcza Rzymowi, a Rzym bardzo wiele zawdzięcza Grecji. Egeria nie podróżowała bez celu. Podróżowała w najlepszym możliwym momencie, w najlepszym możliwym jak dotąd cesarstwie z wiatrem historii w żaglach. Ale prawda jest taka, że Egeria pozostaje zagadką nawet dla nielicznych badaczy, którzy dogłębnie zajęły się jej postacią. Wiemy o niej bardzo niewiele. Z jej pism zachowała się tylko końcowa część podróży, a mimo to, czytając między wierszami, można otworzyć dość wyrazisty portret tej kobiety. Wydaje się, że była kobietą w średnim wieku, z dobrego środowiska. Niektórzy sugerują nawet, że mogła być spokrewniona z samym cesarzem Teodosio. I nie jest to bezzasadna hipoteza. Porównanie się z taką zbudową po cesarstwie wymagało przepustki, która prawdopodobnie nie była dostępna dla każdego. Sama opisuje, jak duchowni z każdego miejsca wychodzili jej naprzeciw. Nie byli jacy duchowni, biskupi, którzy poświęcali jej czas, pokazywali jej interesujące miejsca, dyskutowali z nią o pismach świętych, które Egeria notabene doskonale znała. To, że biskup wychodził powitać podróżniczkę w taki sposób, mówi wiele o tym, kim musiała być ta podróżniczka, tak przynajmniej myślę. Podróżowała prawdopodobnie z małą świtą, by zapewnić sobie bezpieczeństwo, a w najbardziej niebezpiecznych odcinkach drogi skotowali ją sami żołnierze rzymscy. Była wykształcona, głęboko religijna, ale nie zakonnica, bo w tamtych czasach zakonnice takie jeszcze nie istniały. Była ciekawa świata, charyzmatyczna, odważna, wcale nie pruderyczna i musiała być niezwykle silna fizycznie, bo 3 lata pielgrzymki pieszo i na osiołku to nie żarty. Dowodem na to choćby fakt, że była w stanie wejść na górę Synai. I dlaczego wiemy tak mało o Egerii i jej podróży? Trzeba pamiętać, że pisała 1600 lat temu i że prawdopodobnie nigdy nie wróciła do domu. To, co zachowało się z tej tekstów, się trwało dzięki temu, że niektórzy duchowni je przechowali, a mnisy kopiści z klasztoru Monte Cassino we Włoszech przepisali je na nowo. Przynajmniej ten fragment, który udało im się odnaleźć. I ten fragment spoczywał w zapomnieniu aż do roku 1886, kiedy to pewien włoski uczony o imieniu Gianfrancesco Gamurini odnalazł go i zaczął badać. Kilka lat później potwierdzono coś fascynującego. Te pisma pokrywały się z listem, który święty Walery, mnich z Bierzo, napisał w VII wieku, wychwalając niejaką Egerię. I w tym liście święty Walery opisywał ją jako kobietą wywodzącą się z najdalszego brzegu zachodniego oceanu, która dała się poznać wschodowi, poruszana wielką wiarą. I właśnie z tego zdania wnioskujemy, że prawdopodobnie pochodziła z Galicji, bo choć rzymska Galicja obejmowała więcej terytorium niż dzisiejsza Galicja. Wzmianka o najdalszym brzegu zachodniego oceanu zdaje się wskazywać, że była Galicyjką. I święty Walery w swoim liście określa Egerię dosłownie jako kobietą przewyższącą siłą wszystkim mężczyzn swojego wieku. No proszę. Pisma Egerii w potocznej i bliskiej łacinie, w której widać już ewolucję ku temu, czym stał się później hiszpański, przypominają rzeczywiście współczesny przewodnik turystyczny. Opisuje odwiedzane miejsca z drobiazgową dokładnością, mówi o charakterze spotykanych ludzi, wyraża wdzięczność za okazywane jej przyjęcie i wspomina o eulogiach. Czyzm w rodzaju o wczesnych pamiątek, jabłka,
oliwa do lamp, małe upomniki wdzięczane jej podróży. I jak mówiłam, wyraźnie bardzo kochała kobiety, do których pisała. Zwraca się do nich jako do swoich domine et sorores i nazywa je światłem swojego życia. I stara się im wszystko wyjaśnić z taką starannością, żeby te kobiety z atlantyckiego wybrzeża, które nigdy nie ujrzałyby wschodu, mogły niemal wyjrzeć na świat oczami Egerii. Co więcej, jej opisy tego, jak obchodzono Wielkanoc w Ziemi Świętej, były tak precyzyjne, że podejrzewa się, iż Kościół rzymski musiał wykorzystać je jako punkt odniesienia przy tworzeniu własnej liturgii, czerpiąc z najdawniejszej tradycji. A na końcu swojego tekstu, jakby szeptała, Egeria mówi swoim czytelniczkom, że podróży już od 3 lat i że chciałaby wrócić do domu. Mnie fascynuje zgłębianie historii Egerii. Na tyle, że chciałam podążyć jej śladami. Przynajmniej na tym, co prawdopodobnie było jej ziemią rodziną w Galicji. Chodzić po tych samych brukowanych drogach, po których może chodziła ona 1600 lat temu. I szukać jej we wszystkich imionach, jakie nadawano jej przed wieki, aż do wniosku, że to ona, Egeria, i że wciąż tu jest. Mam nadzieję, że niedługo uda się odnaleźć resztę jej tekstu i dowiemy się więcej o niej i jej podróży i o wszystkich przygodach, które przeżyła po drodze. A na zakończenie zostawiam wam ostatnie słowa z jej tekstu. Napisała, że 16 wieków temu, skierowane do kobiet, których prawdopodobnie już nigdy nie miała zobaczyć. A jednak brzmią, jakby napisała je wczoraj. Otóż jeśli po tym wszystkim będę jeszcze żyła, jeśli będę mogła poznać inne miejsca osobiście, jeśli Bóg raczy mi to dać, złożę wam z tego dokładną relację. A jeśli inne plany zawładną moim umyślem, dam wam o tym znać przed posłańców z waszej strony. Może panie, siostry, światło mojego życia raczej pamiętać o mnie, zarówno gdy będę jeszcze w ciele, jak i gdy wreszcie je opuszczę. I to już wszystko na dzisiaj. Żegnam się nie bez podziękowania wam wszystkim za słuchanie, za cierpliwość wobec mojej mojej Polski, za subskrybowanie, za komentowanie i w ogóle za wspieranie mnie. Bardzo wam dziękuję. Besitos y hasta luego.